Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię E51. Jest to Nokia Symbian i tak telefon mniej więcej się prezentuje. Teraz zobaczymy sobie pod klapką baterii. Sprawdzimy oryginalną baterię w tym telefonie. Jest to bateria BP5M. Jest to oczywiście bateria oryginalna, jaka została zaprojektowana i wrzucona właśnie do tego telefonu przez producenta Nokia. I tu widzimy pod nalepką e-mail. Napiszę sieć LAN, ten telefon posiada Wi-Fi. Został wyprodukowany w Finlandii, ale marka Nokia produkowała również telefony na Węgrzech, w Rumunii, w Niemczech i oczywiście w Chinach. Tu jest model E511 dokładnie i typ, wersja softu RM244. Jeszcze wspomnę, że telefon obsługuje oczywiście kartę pamięci. Tu jest właśnie wejście na kartę pamięci microSD do 4 GB. Spokojnie taką kartę ten telefon, ten model uciągnie. Teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy jego. Tu widzimy jeszcze dioda w czujniku powiadomień. Podświetla nam, kiedy właśnie telefon uruchamiamy, kiedy jest słaba bateria i kiedy przychodzi nam SMS bądź jakieś, nie wiem, niedobrane połączenie. I czekamy, aż telefon nam się uruchomi. Bo to w tym przypadku jest Symbian, więc troszkę to trwa. I widzimy, jest menu bardzo podobne do innych telefonów Nokii z systemem właśnie Symbian. Będziemy sobie włącza. Telefon posiada Bluetooth, posiada również podczerwień, sieć właśnie Wi-Fi, jak wcześniej wspomniałem. Wyszukamy sobie, i widzimy, znalazło nam dwie właśnie z mojego domu, tutaj z tego domu. I wychodzimy sobie i szukamy innych tutaj opcji. Tu w ustawieniach widzimy podstawowe oczywiście funkcje tego telefonu. Tu jest personalizacja, data i godzina, akcesoria, ustawienia, pozycjonowanie, ustawienia fabryczne. Telefon, sieć. Oczywiście możemy tutaj ustawić sobie na 3G, podwójny 3G i zwykłe GSM i GSM. GSM oczywiście jest też Edge, więc tu jest dwuzakresowy właśnie zasięg. I oczywiście możemy skorzystać z internetu, wgrywając odpowiednią przeglądarkę Operę najnowszą. Z tego co mi wiadomo, była właśnie najnowsza Opera 8.1, ale również możemy ściągnąć sobie Google Chrome i też myślę, że pójdzie Wam wiele jeszcze rzeczy nawet w tym czasie, gdy ta Nokia już ma troszkę za sobą lat. I w biurze zobaczymy sobie wiele aplikacji, które były właśnie projektowane na ten telefon z Symbianem. Symbian nawet dość właśnie był bogato wyposażony w różnego rodzaju aplikacje. Tu mamy PDF, możemy otwierać różnego rodzaju zipy, wrary, różnego rodzaju tutaj notatniki i tak dalej. I tu mamy kolejne aplikacje różnego rodzaju. Oczywiście ta Nokia obsługuje mapy, możemy grać tutaj mapy, dzięki którym możemy po prostu dojechać do odpowiedniego miejsca. Te mapy to są już dość przestarzałe, dlatego jeśli po 2010 czy 2012 roku drogi już zostały tam zmienione, czy nowe powstały, to te drogi oczywiście już nie obsługuje. Ale w takich miejscach, które są wiecznie stałe i te drogi się nie zmieniają, no, to na pewno taki telefon sobie bez problemu poradzi. Sobie jeszcze wejdziemy. Tu widzimy menu, oczywiście dużo skrótów, możemy sobie ustawić na ekranie głównym. Naprawdę bardzo właśnie poręczne są te skróty.
I szukamy sobie jeszcze mapę widzieliśmy, są. I pamięć jeszcze, ale brak karty pamięci. Tu jest u samej góry. Menadżer plików. To są nasze wszystkie pliki. My sobie poszukamy pliki, może audio i zobaczymy nasze oryginalne dźwięki, ale coś bardzo ubogo widzę w tym telefonie. Chyba nawet ktoś jeszcze nagrywał te dźwięki. Oczywiście te dźwięki nie są oryginalne, jak słyszeliśmy, jakieś dograne. Ktoś po prostu pousuwał te wszystkie nasze dźwięki z tego telefonu. My sobie jeszcze może spróbujemy wejść w aparat, multimedia i foto. I zrobimy takie przykładowe zdjęcie naszej baterii. Oczywiście jeśli chodzi o aparat 2 megapikselowy, no w innych telefonach, na przykład na Ericssonach robi dość fajne zdjęcie, ale w tym przypadku, jeśli chodzi o te Nokie, to zdjęcia są naprawdę bardzo słabej jakości. Nawet widzimy, że po tym zdjęciu, że no dużo nie możemy oczekiwać od takiego właśnie aparatu, od tej Nokii. I teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. Ściągamy tylną klapkę, baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli oczywiście jest. I odkręcamy tu jedna, druga, trzecia i czwarta śrubka. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Odkręcamy je wszystkie. I odkładamy je wszystkie na bok. I ostatnia nam wyskoczyła. Teraz podwadzamy całą tą przednią obudowę od samego dołu. I widzimy, że jest to naprawdę bardzo proste, jeśli chodzi o tą Nokię. Mimo że jest biznesowa, nie jest jakaś tam wyposażona w jakieś niespodziewane zaczepy, elementy. Tu widzimy, że Nokia jest bardzo tutaj ukurzona. Odkręcamy te dwie śrubki tutaj. Jedną i drugą. I wyciągamy je. I podwadzamy tutaj. Oczywiście w takim miejscu, by nic w tej Nokii nie uszkodzić. I wyciągamy wszystko z korpusu. Tutaj na korpusie widzimy główny głośnik, dość spory. I tutaj zasięg w tym miejscu. Nam tutaj jakieś takie meszki powychodziły z tego korpusiku. I tu widzimy, ta Nokia jest no strasznie, widzę, zaniedbana, zakurzona. Tutaj mamy właśnie tą płytkę klawiaturki. Tu jest pierwsza zapinka, tutaj w tym miejscu. I druga tutaj w tym miejscu, więc odpinamy je.
Coś mi się nie udało. I odpinamy tutaj całą klawiaturkę numeryczną funkcyjną z ramką, z głośniczkiem od rozmów. Tutaj odpięła nam się tutaj z płyty od razu tasiemka. I tu mamy oczywiście nasz wyświetlacz, którego tutaj odpinamy w tym miejscu. I zapinamy od razu z powrotem. I tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda ta płyta główna. Płyta główna jest bardzo podobna do Nokii E52. Jak będę rozwijał te Nokii, to Wam pokażę właśnie, jak to wygląda. Naprawdę jest bardzo Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tej Nokii zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.